Witajcie! W ankiecie zdecydowano większość głosów, uzyskał odzysk danych, więc dzisiaj zajmiemy się odczytem pamięci z martwego telefonu. Zapraszam na film. Z pewnością większość z Was ma u siebie chociaż jeden telefon, który czy to po felernym upadku, czy po zalaniu, czy po prostu po powstaniu jakiegoś buga w systemie nie chce się już włączać. Próbowaliście wszystkiego, różnych kombinacji przycisków, ładowaliście go, podłączaliście pod komputer, ale telefon dalej jest martwy. I przez to nie możecie z niego zgrać czy to zdjęć, czy to filmów, czy to innych ważnych dla Was plików. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą mikrokontrolera wyciągniętego z pralki odczytać pamięć z telefonu i odzyskać z niego dane. W pierwszej kolejności trzeba się oczywiście dobrać do pamięci. Jak to robimy? Rozbieramy telefon, czyli zdejmujemy obudówkę, później odpinamy tutaj te różne tasiemki takie, złączki. I jak już wszystko odepniemy, płytka powinna nam ładnie stąd wyjść. No i zobaczcie, ja już tutaj wcześniej byłem, wylutowałem tą pamięć, ale tutaj po prostu siedziała taka metalowa osłonka, podważyłem ją, a pamięć wylutowałem gorącym powietrzem. I zostały tylko tutaj kulki pod tej pamięci. Mam tutaj drugą płytkę z tableta, tutaj już ta osłonka jest, więc zobaczcie, jak ją można sobie stąd ładnie zdjąć. Wystarczy tylko umiejętnie podważyć. I cyk. Tutaj pamięć mieliśmy w tym miejscu. Też jak widzicie jest wylutowana. To jest starsza konstrukcja, ta płyta, to jest generalnie płyta z tableta. I tutaj mamy jeszcze pamięci RAM obok procka. Ale w tych nowszych telefonach, tak jak tutaj na przykład w tej Nokii, będzie jedynie pamięć i procek. Procka dosyć łatwo rozpoznać, jest podpisany. Zazwyczaj od razu jest na nim marka, producent. Tu jest na przykład Qualcomm. Tu mieliśmy Mediatek. A tak oprócz pamięci i procka mamy tu jeszcze układ zasilania. Czyli taki scalak, który generuje tutaj wiele różnych napięć dla układów. Zarządza też ładowaniem baterii. O wylucie samą lutownicą możecie tutaj zapomnieć. Niezbędne będzie gorące powietrze. Najlepiej, żeby było z taką szeroką dyszą. Te dysze tutaj u mnie widzicie, można sobie zmieniać. Różne szerokości zakładać w zależności od potrzeb. Ja swojego hotera ustawiłem na 380 stopni, nawiew na maksa. No i dmuchałem tak z niedużej odległości, gdzieś mniej więcej z takiej o. Powiedzmy tak centymetr około się dmucha. Można też wspomóc się fluksem. Przyda się Wam też także penseta. Pensetą można sobie taki układ chwycić i sprawdzać, czy on już się odrywa. Jak będzie tutaj dmuchać, regularnie dokładać nowego fluksu, to w pewnym momencie, jak ten układ poruszycie, to zobaczycie, że on tak jakby pływa na tych kulkach. I wtedy wystarczy po prostu lekko go oderwać. Później pamięć studzicie, no i czyścicie. Ja to zrobiłem w ten sposób, że nałożyłem świeżej cyny na te kulki, pady pamięci. Pojeździłem trochę lutownicą. No a pod koniec przeczyściłem wszystko alkoholem izopropylowym. I pamięć była gotowa do odczytu. W internecie ciężko o noty takich pamięci, bo one są bardzo dobrze ustandaryzowane i na przykład te wszystkie trzy
mają identyczny układ wyprowadzeń. Dla danego typu obudowy BGA jest jeden układ wyprowadzeń dla każdej pamięci, co bardzo ułatwia nam sprawę, bo nie musimy szukać noty katalogowej dla danej pamięci, tylko po prostu sprawdzić układ wyprowadzeń danej obudowy BGA. Jeśli chodzi o układy wyprowadzeń, to w internecie bardzo łatwo je znaleźć. Tu macie taki przykładowy. I spójrzmy, jakie tutaj mają wyprowadzenia. Te, które są tak wyraźnie podpisane, to właśnie te, do których trzeba będzie się podłączyć. Mamy oczywiście masę, zasilanie, VCCQ, to jest zasilanie dla buforów wejścia-wyjścia. I w naszym przypadku podłączymy to do takiego samego napięcia, jak VCC. Mamy tu jeszcze CMD, czyli linię, którą wysyłamy komendy do pamięci. No i odczytujemy odpowiedzi. Tu mamy taktowanie, zegar, a tu linia Data 0. Dwukierunkowa linia, którą wysyłamy i odczytujemy dane. Ogólnie te pamięci mają swoją nazwę, nazywają się eMMC i to jest skrót od Embedded Multimedia Card. Czyli tak tłumacząc to, wbudowana karta multimedialna. Tutaj macie z kolei układ wyprowadzeń dla BGA 169 i 153. Wygląda on tak. Także są podpisane tutaj 6 wyprowadzeń. Tylko uwaga. Ten tutaj, który wam pokazuję, na pewno jest dobry, bo ja go testowałem i udało mi się pamięć odczytać. Ale na początku znalazłem inny obrazek z układem wyprowadzeń, no i niestety pamięci nie udało się odczytać. Więc uważajcie na to. Najlepiej zróbcie sobie screena, żeby ten układ wyprowadzeń po prostu mieć. Opowiedziałem wam już o wydobywaniu pamięci i układzie wyprowadzeń, więc teraz przejdziemy sobie do odczytu. Czego będziemy potrzebować? Przygotowałem dla was projekty 2 płytek oraz 2 programy. Jeden to będzie wsad dla mikrokontrolera, który nam tą pamięć odczyta, a drugi to będzie taki nie za długi program w Pythonie, służący do wyłuskiwania plików z obrazu pamięci. Pierwsza płytka wygląda tak. To jest, jak widzicie, już druga wersja płytki do odzysku danych. Pierwsza była trochę skromniejsza. Wyglądała tak. Tu mieliśmy jeszcze takie złącze, coś a la karta SD, które można było sobie wsunąć do komputera. Bo jako ciekawostkę powiem wam, że te pamięci odczytuje się podobnie do kart SD. Więc teoretycznie, gdyby odpowiednio podłączyć taką pamięć do takiego złącza, to jest oczywiście samoróbka, i później podpiąć to do komputera, to powinniśmy być w stanie tę pamięć odczytać. No niestety u mnie to nie zadziałało. Zaczął mi eksplorator plików wariować. W końcu Windows wywalił blue screena. Więc no nie kombinujcie w ten sposób. Zróbcie tak, jak pokazuję wam na filmie. Bo oprócz tego, że może wam komputer zwariować, to jeszcze możecie uceglić pamięć. Że nie będzie się już dało odczytywać. Bo nie wiadomo, jakie komendy ten komputer do pamięci wysyła. To jednak nie jest to samo, co karta SD. Nasza płyteczka jest dosyć prosta. Mamy tu, jak widzicie, już przylutowaną pamięć. To jest ta pamięć wydobyta z tej płyty z tableta. Przylutowałem ją tu na takie bardzo cieniutkie druciki. Nawet niezbyt je tutaj widać. To tylko wydaje się trudne, przylutowanie tego. No, kwestia praktyki. Ja na początku się męczyłem chyba ze 2 godziny, a teraz jestem w stanie już gołym okiem, bez żadnej lupy, przylutować to w 15 minut. Później można się na przykład lupą wspomóc, zobaczyć, czy dobrze się przylutowało. No i oczywiście do lutowania przyda wam się grot precyzyjny. Taki jak ten. A drucik odwinąłem z jakiegoś transformatorka. On ma chyba poniżej 1/10 mm. To jest drut emaliowany, więc nawet jak się stykają dwa ze sobą, to nie będzie zwarcia. I żeby zdjąć tę emalię, wystarczy kilka razy przejechać po tym lutownicą.
Takie jest cienkie, że samą lutownicą tą emali na spokojnie z tego usuniemy. Oprócz pamięci i padów, do których te druciki lutujemy, mamy tutaj stabilizator napięcia 3,3 V do zasilania tej pamięci. Bo jej, broń Boże, nie próbujcie z 5 V zasilać, bo ją upalicie. No a to całość zasilamy tutaj przez gniazdo USB. Mamy tutaj też trochę wyprowadzeń tego zasilania, więc od razu nasz mikrokontroler zasilimy z tego. Tutaj w tym miejscu są takie pady ogólnego przeznaczenia. Ja tutaj kombinowałem z tą pamięcią z Nokii, bo z nią był taki problem, że podczas odczytu wyskakiwały błędy korekcji ECC, aż w końcu pamięć przestała się w ogóle odczytywać, więc próbowałem dobrać się bezpośrednio do pamięci schowanej w scalaku, bo to co widzicie to jest połączenie dwóch elementów, pamięci NAND oraz kontrolera pamięci i my się podpinamy do kontrolera. Ale można też spróbować bezpośrednio do tej pamięci NAND w środku. Tutaj te pady obok tych kulek to są właśnie wyprowadzenia pamięci NAND. Tylko że bardzo ciężko znaleźć układ wyprowadzeń. Które wyprowadzenie jaką ma funkcję. To trzeba po prostu podpiąć się analizatorem stanów logicznych i patrzeć na przebiegi. To jest jeden z najbardziej hardkorowych sposobów odczytu takiej pamięci. Mi się niestety jak na razie nie udało odszyfrować, które wyprowadzenie jaką ma funkcję. Zresztą ta pamięć już padła, więc tym bardziej mi się teraz nie uda. Ale zdążyłem wyłuskać przedtem jej zawartość. Co prawda trochę uszkodzoną, ale lepsze to niż nic. Druga płytka to płytka rozwojowa z mikrokontrolerem. Na tej siedzi na przykład Atmega 644. Widzicie, nie jest to zbyt skomplikowane. Mamy tutaj po prostu porty wejścia-wyjścia, złącze do programowania, kwarc, kondensatory przy kwarcu, przycisk resetu, no i jeszcze kilka elementów SMD. Takie coś a la Arduino, tyle że samoróbka. Na scalaku z odzysku z płytki z pralki. Ten kod, który napisałem, pójdzie nie tylko na takiej Atmedze, ale nawet na zwykłym Arduino Uno lub Nano. Wgrywałem, testowałem, też działa. Naszą pamięć odczytamy sobie dzisiaj Atmegą 32. Jest tu także port szeregowy. To myślę każdy może sobie ogarnąć we własnym zakresie. Tej płytki już wam nie udostępniłem, bo są gotowce, pewnie macie, większość z was. A tu jest slot karty SD, ponieważ zawartość pamięci najpierw będziemy kopiować na kartę SD, a dopiero później z karty będziemy mogli to odczytać komputerem. Jeśli chodzi o slot, no to też są gotowce, za kilka złotych można dostać i nie wiem, czy chciałbym wam się męczyć z wlutowywaniem takiego slotu gorącym powietrzem, bo lutownicą ciężko. Mi jakoś się udało, no ale cóż, zbyt estetycznie to nie wyszło. Jak to teraz łączymy razem? Tutaj przygotowałem takie kabelki. Ten wpinamy tutaj, a zasilanie tu. I teraz możemy podpiąć tu USB, wysłać odpowiednią komendę i zacząć odzyskiwanie danych. Zdaję sobie sprawę, że większość z was nie zrozumiała prawie niczego z tego, co przed chwilą powiedziałem. Dlatego teraz, krok po kroku, odczytamy sobie dane z pamięci. Najpierw pokażę wam soft, który napisałem, no i ogólnie pliki, które wam udostępniłem. Soft, który wgrywamy do mikrokontrolera, prezentuje się o tak. Mamy tutaj taki krótki komentarz, żebyście wiedzieli co i jak. Jest tu nawet link do dokumentacji eMMC. Tutaj jak widzicie, mamy informację o tym, ile miejsca zabiera ten kod.
poniżej 32 KB, czyli tak jak mówiłem, zmieści się nawet na Arduino Uno. RAMu też zmienne globalne poniżej 1 KB. No można by to znacznie obniżyć, wywalając te biblioteki i pisząc własne procedury. No ale po co komplikować sobie życie? Te biblioteki działają całkiem sprawnie. Tu opisałem Wam, co gdzie podłączyć, do którego pinu mikrokontrolera, jakbyście zdecydowali się użyć własnego, zamiast robić to moją płytkę rozwojową. Z kolei ten Pythonowy soft do wyłuskiwania plików wygląda tak. On po prostu szuka nagłówków plików i zapisuje te pliki w wybranym przez Was folderze. Później Wam pokażę, jak to działa. Tu na początku mamy zdefiniowane te pliki, w sensie podane nagłówki i końcówki, jeśli pliki mają jakieś końcówki. Jak ktoś z Was jest w temacie, to bez problemu. Sobie tutaj doda jakieś nowe pliki, które będzie chciał odzyskać. Na razie mamy tutaj obsługę MP3, plików OGG, czyli też dźwiękowych, tekstowych, GIF-ów, obrazków, zdjęć, wave'ów, czyli też plików dźwiękowych, PDF-ów, XML-ów. Generalnie większości plików, na których Wam może zależeć. Soft i projekty płytek są do pobrania tradycyjnie na dysku Google, tutaj w folderze eMMC. Jest tutaj płytka z Atmegą, projekt płytki i schemat z KiCada, lista elementów, schemat w PDF-ie, no i PDF z mozaiką do termotransferu. W tym katalogu mamy to samo, ale dla tej płytki z pamięcią. A tu jest wsad dla Atmegi. No i ten Pythonowy skrypt. Link do tego, rzecz jasna, macie w opisie. No dobra, to w końcu przystępujemy do działania. Mam też wszystko połączone. Podpinam zasilanie z USB. Zapaliła się na chwilę czerwona lampka, zgasła, pali się zielona. Teraz podłączamy port szeregowy. Tylko uwaga, nie wolno podłączyć zasilania z tego adaptera, bo wtedy pójdzie tutaj 5 V zamiast tego 3,3 i upalicie pamięć. Tutaj w ogóle nie pokazywałem. Mamy taką zworkę, którą możemy wybrać sobie źródło VCCQ, skąd to napięcie ma iść. Możemy wybrać albo zewnętrzne, czyli tutaj z tej listwy, albo 3,3 V. Ja mam zworkę ustawioną na 3,3. Tak jest po prostu najwygodniej. Tu Wam jeszcze nie pokazywałem, oprócz tych 6 wyprowadzeń. Mam tu podpięty 7 drucik, opisany jako reg, od regulator. Ponieważ taka pamięć ma wewnętrzny stabilizator napięcia 1,2 V i warto podpiąć pod niego jakiś kondensatorek odsprzęgający. Tu mam po prostu kondensatorek do masy. Dobra, to podepnijmy ten port szeregowy. I może od razu włóżmy kartę SD do slotu. Teraz uruchamiamy jakiś program do obsługi portu. Ja używam po prostu Arduino IDE. Wybieramy port, na którym siedzi nasza płytka. I teraz wcisnę przycisk resetu. Może dam to od razu na pełny ekran, bo tu sporo tekstu wyskoczy. Wciskam reset płytki. I cyk. Wyskoczyło nam trochę danych. To są dane odczytane z rejestrów karty. Będę używał teraz naprzemiennie słów pamięć i karta. Mamy tu na przykład nazwę naszej pamięci, maksymalny prąd odczytu, maksymalną częstotliwość zegara, też sposób przechowywania plików, szerokość magistrali, powinno być 1 bit, no podłączyliśmy się tylko pod linię data 0. Od razu mamy pojemność innych partycji, bo taka pamięć ma kilka partycji.
tą główną, rozruchową, no i też taką zabezpieczoną przed nieautoryzowanym odczytem. Klasy komend to jest informacja dla nas, jakie komendy obsługuje pamięć. Rzućmy okiem do dokumentacji EMMC i tutaj mamy taką tabelę. Jest klasa oraz zaznaczyli nam, jakie komendy w danej klasie są obsługiwane. Komend jest kilkadziesiąt, jak widzicie. I w klasie 0 są obsługiwane od 0 do 10, od 12 do 15, jeszcze mamy 19. No i to wszystko. A nasza pamięć tych klas ma 6. Ogólnie odczyt takiej pamięci opiera się o wysyłanie do niej odpowiednich komend. Zjadę trochę niżej. O, i tutaj mamy całą tabelę z komendami. Komenda składa się z numeru, który wysyłamy do pamięci, argumentu 32-bitowego, no i jeszcze sumy kontrolnej pod koniec. Za pomocą sumy kontrolnej karta może sprawdzić, czy nie było żadnych błędów przesyłu. Jak suma wygenerowana przez nasz mikrokontroler i suma wygenerowana przez karty na podstawie otrzymanych danych będą różne, to karta uzna, że nastąpił błąd przesyłu i odrzuci komendę. Tych komend jest tu naprawdę dużo i cały myk polega na tym, żeby wysłać je w odpowiedniej kolejności. Ponieważ zobaczcie, komenda odczytu to jest komenda 17 lub 18, ale nie możemy jej wysłać od razu, ponieważ ona jest legalna tylko jeśli karta jest w odpowiednim stanie. Na początku, po podłączeniu do zasilania, karta jest w stanie idle i jak widzicie, wysyłając do niej różne komendy, przechodzi przez kolejne stany. Aż w końcu dochodzimy do stanu transfer, w którym komenda odczytu jest legalna. Dzięki temu możemy ją wysłać i odczytać dane. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda taka pojedyncza komenda. Mamy bit startowy, bit kierunkowy, tutaj jest numer komendy, argument, no i ta suma kontrolna na koniec, no i bit końcowy. To było tak pokrótce o standardzie EMMC. Teraz przewińmy sobie do tej tabelki z komendami, bo one mogą nam się przydać. No i przejdźmy do terminala. Mamy tutaj komendę help. O, co to za bugi? Czekajcie. No cóż, wygląda na to, że kompilator śmieszek nam figla spłatał. Dlatego sobie tego helpa obejrzymy stąd. Po prostu z softu. Nie chce mi się teraz tego na nowo wgrywać. Najważniejsze komendy są tak naprawdę dwie, a nawet jedna, żeby odczytać zawartość tej pamięci. Najważniejsza to jest CPY, skrót od copy, a druga to jest SPD, którą możemy przyspieszyć ten odczyt. Mamy tu także inne komendy, m.in. taki Bayer, ECC. To mi się przydało przy odczytywaniu pamięci z Nokii, ponieważ miałem kupę błędów odczytu, ale czasami udawało się odczytać bez błędów i ta komenda po prostu sprawdza, czy udało się odczytać bez błędów określoną ilość razy. Jak się udało, to dopiero wtedy zapisuję to na karcie SD ten odczyt bez błędów. No a jak się nie udało bezbłędnie odczytać, to po prostu zapisuję z błędami. To znacznie zwiększyło ilość odzyskanych plików. Użycie tej komendy. No ale też wydłużyło czas odczytu. Trwało to kilkanaście dni. No i niestety to wtedy właśnie pamięć wyzionęła ducha. Już nie dała rady. Nie przez to, że ją zakatowałem tymi odczytami, ale po prostu była już zużyta. Bo te pamięci nie mają nieskończonej ilości cykli zapisu, jak intensywnie korzystacie z telefonu, to ta pamięć po prostu w końcu się zużyje. Może na początek odczytamy sobie coś ręcznie, wysyłając odpowiednie komendy do naszej karty. Zaczniemy od SPD, żeby przyspieszyć ten odczyt.
Argument tej komendy to jest czas w mikrosekundach, jaki procek ma odczekać pomiędzy kolejnymi cyklami zegara. Z argumentem 0 procek działa najszybciej jak potrafi. Komenda wysłana. Teraz wyślijmy komendę odczytu, czyli komendę 17. Wpisujemy cmd 17, no i tu indeks, od którego startujemy. A tak właściwie blok, ponieważ wybieramy któryś z 512-bajtowych bloków, a nie konkretny adres. Czyli na przykład jak wpiszę 0, to odczytujemy od bloku 0 od adresu 0, a jak wpiszę 1, to od bloku pierwszego, czyli od adresu 512. Komenda wysłana i teraz PRT. W nawiasie wpisujemy, ile bajtów mamy odczytać. 512 oczywiście i cyk, poszło. Nie mamy tutaj nic, bo to jest dopiero początek pamięci. To teraz spróbujmy odczytać inną partycję. Do tego przyda się komenda wre. To jest skrót od write extcsd, bo tak się nazywa jeden z rejestrów naszej karty. Czekajcie, zaraz wam go tutaj pokażę. Bo karta ma kilka rejestrów, extcsd to jest ten największy. Masz 512 bajtów. I każdy bajt odpowiada za co innego. Tu mamy taką tabelkę i nas interesuje bajt 179. Partition config. Zjedziemy sobie niżej, bo tutaj jest to dobrze opisane. No i patrzcie. Bit 7 nas nie interesuje, jest jako reserved oznaczony. Bit 6 ustawimy jako 0. Tutaj te trzy początkowe zostawimy tak jak były. Czyli z tego co pamiętam, ten był ustawiony. Czyli bit 3 będzie jedynką. Tu mamy partition access. Wybieramy partycję do odczytu. I wybierzmy sobie pierwszą partycję rozruchową. Czyli tu trzeba będzie wstawić tu jedynkę, czyli ustawić bit 0. Czyli mamy tu jedynkę, czyli 9. No to wpisujemy komendę wre. Najpierw adres 179, byte 179 i wartość 9. Cyk, poszło. W razie błędu zostanie to zakomunikowane. I znowu. Komenda odczytu i PRT. No i patrzcie, przestawiliśmy partycję. Mamy EMMC boot, czyli to jest na pewno partycja rozruchowa. Dobra, ale teraz wróćmy do tej podstawowej partycji. Tutaj z danymi użytkownika. Wpiszę tu 8, czyli po prostu teraz tu wszędzie mamy 0. Nie ma dostępu do partycji rozruchowej, tak to tutaj opisali, ale to jest w rzeczywistości dostęp do tej podstawowej partycji użytkownika. To skopiujmy teraz jakieś dane z karty. Wpisujemy komendę cpy, na początku adres, a raczej blok, od którego chcemy odczytywać, weźmy 0 i ilość bloków. Dajmy 32 768, można to też wpisać szesnastkowo, czyli 0x 8000 i to będzie 16 MB danych. Wciskam Enter. Oj, panie kompilatorze, nieładnie. Naprawdę bardzo nieładnie. Nie no, ja podmienię tą płytkę, bo coś tutaj się dziwnego dzieje. Podmianka będzie szybsza. Wstawimy tutaj tą Zatmegą 644. Dobra, płytka podmieniona. No i wyślijmy znowu te same komendy, czyli spd najpierw, żeby przyspieszyć odczyt. No i możemy od razu cpy 0x 8000. No i zobaczcie. Inicjalizacja karty SD. Przeszło. Tworzenie pliku zrzutu. Od razu mamy informację, jak został nazwany plik. Wysyłanie komendy odczytu i kopiowanie. Żadnych błędów tu nie było. I od razu mamy przybliżony czas, jaki pozostał do końca. To jest dosyć dobre przybliżenie, więc możemy się spodziewać
że za niecałe 8 minut będziemy mieli nasze dane skopiowane. A tej płytce przyjrzę się później. W ogóle dzisiaj jakieś dziwne rzeczy się z nią działy. Po wgraniu kodu przestała w ogóle się zgłaszać, odpowiadać na komendy. Okazało się, że się fuse bity poprzestawiały, więc tam musiałem zewnętrzny zegar podpiąć. Bo fuse bity się poprzestawiały tak, że było wybrane zewnętrzne taktowanie. No i dopiero po podłączeniu tego zewnętrznego zegara udało się po SPI dogadać z tą płytką i te fuse bity poprzestawiać. No dobra, to teraz sobie poczekamy i za 7 minut zobaczymy, co się skopiowało. No i cyk, dane mamy skopiowane. Jak widzicie, mamy tu od razu informację, ile było prawidłowo zakończonych bloków. Jak tu nie pisze all, tylko jest tu jakaś liczba, to możemy się spodziewać, że nastąpiły jakieś błędy transmisji. I wtedy komendą spd możemy spróbować spowolnić trochę zegar. To teraz przełożę kartę SD ze slotu do komputera i zobaczymy, co na niej siedzi. Nasz plik to jest recof2. Ten to ja tutaj wcześniej zapisałem. Otwórzmy go jakimś edytorem hex. Ja używam HXD. No i zobaczmy, na początku, tak jak już widzieliśmy wcześniej, nie ma nic, same zera. A dalej przewinę. No cóż, za mało skopiowaliśmy. Tutaj nic nie ma, ale otworzę wam pełen obraz tej pamięci, bo już wcześniej udało mi się go wyłuskać. No i zjedźmy trochę niżej. No i patrzcie, coś nam się tutaj pojawiło. Widać, że coś tu siedzi. Oczywiście samym patrzeniem się danych nie odzyskamy. Trzeba to wrzucić w mój pythonowy skrypt. Albo użyć jakiegoś gotowego programu, takiego jak na przykład DMDE. Tyle, że uwaga, on działa dobrze przy nieuszkodzonych danych. Ja te wyłuskane dane z tej pamięci wrzuciłem w niego i odzyskał to samo co mój program. Ale jak na przykład dałem mu obraz pamięci z Nokii, który był uszkodzony, no to udało mu się odzyskać jedynie część. A mój program znalazł tam kilkanaście tysięcy plików, gdy DMDE nie znalazł nawet 1000. No to wyłuskajmy sobie pliki z tego za pomocą mojego programu. Mamy go tu, odpalamy. Oczywiście musicie mieć jakiś interpreter tego Pythona zainstalowany, bo inaczej wam to nie pójdzie. Wpisujemy nazwę pliku, albo ścieżkę, w naszym przypadku to będzie ścieżka, czyli test /emc podkreślnik 4 GB .bin. Tak. Teraz wpisujemy nazwę folderu. Powiedzmy po prostu mmc. Enter. No i czekamy. Zaraz powinno nam się coś tutaj zacząć wyłuskiwać. Początek pliku jest pusty, dlatego nic nam się tu nie pojawia. I się wyłuskuje. Cała masa teraz poszła. Od razu mamy tu informację o tym, ile czasu do końca zostało, szybkość odczytu oraz procent przeskanowania. Ale tego jedzie, jeden po drugim. To już są tysiące w tym momencie. Dobra, ja to zamknę, bo już wcześniej to wyłuskiwałem. Możemy zobaczyć rezultaty. Od razu mamy tutaj taki plik log, w którym są podane wszystkie adresy, pod którymi program znalazł pliki. I wejdźmy w obrazki, patrzcie. Mamy tutaj kupę różnych obrazków systemowych. Jakbyśmy dłużej tym poodzyskiwali, to trafilibyśmy na dane użytkownika, bo na początku są te systemowe. I tutaj uwaga, w nowszych telefonach większość danych użytkownika jest domyślnie szyfrowana. To znaczy, że nawet jak wrzucicie obraz pamięci,
program do odzysku, to on tam nic nie znajdzie, bo te dane to będzie po prostu szyfr. Robią to dla bezpieczeństwa, żeby nikt niepowołany wam danych nie odczytał, nawet jak dostanie telefon w swoje ręce i wylutuje z niego pamięć, tak jak my to zrobiliśmy. Z jednej strony dobrze, z drugiej niekoniecznie, bo jak telefon padnie, to nie za bardzo jest jak te dane odczytać. A o klucz deszyfrujący bardzo ciężko. Znalezienie klucza w tym gąszczu danych graniczy z cudem. I z tego co wiem, tam jest kilka kluczy. I jedne klucze służą do odszyfrowania drugich. Więc to jest naprawdę kompletny hardcore. To co my teraz robimy to jest nic w porównaniu do odszyfrowywania tych danych. Ale część danych użytkownika będziecie w stanie odzyskać. Rzućmy okiem jeszcze na jakiś przykładowy dokument tekstowy. Siedzą tu jakieś XML-e, jakieś instrukcje obsługi, informacje dla użytkownika. No w części systemowej za bardzo nic ciekawego nie ma. Przynajmniej dla was. Ja tam lubię sobie popatrzeć, co w takiej pamięci siedzi, nawet w części systemowej. Jeszcze na koniec wrzućmy ten obraz dysku do DMDE. Wybierzmy sobie pełne skanowanie. I cyk, jedziemy. DMD jest dużo szybszy niż mój skrypt. Już jest w połowie, jak widzicie. Możemy teraz to otworzyć, no i patrzcie. Od razu widać, że to jest z telefonu. Pojawia nam się tutaj Android, Google. Generalnie kupa plików systemowych. Mamy tu też dane użytkownika, jak widzicie, jakieś obrazki. Nie tylko te systemowe, bo ja już tutaj patrzyłem wcześniej. Jakieś aplikacje. No generalnie sporo. Nawet tak, jako ciekawostkę powiem, że wyłuskałem z tego dokumentację USB z 2008 roku. I w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że okazał się on dla was pomocny i dzięki niemu będziecie w stanie odzyskać utracone dane. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia za jakiś czas.